Siemanko, dzisiaj wykonamy kolejny portfelik, tym razem będzie on szyty całkowicie na maszynie. Idealny projekt do zużycia różnych ścinek ze skóry. Zanim przejdziemy dalej, zostaw łapkę pod filmem, komentarz i przechodzimy do roboty. Dzisiaj wykonamy portfelik, taką klasyczną podkówkę ze skóry garbowanej chromowo, czyli z takich miękkich skórek. Całość będzie szyta na maszynie. Ta kieszonka wewnętrzna nie ma atrakcyjnego kształtu, ale specjalnie taką zrobiłem. No jeśli ktoś nie wycinał różnych otworów w skórze garbowanej chromowo, no to radzę spróbować. Nie jest to najprostsza czynność. Jeśli mamy wykrojniki, no to wtedy ten otwór jest bardzo łatwo wykonać, więc maksymalnie uproszczony wzór i zabieram się za wycinanie. Wykrój gotowy, teraz przerysuję go na brystol, miękki ołówek i odrysowuję. Teraz wyznaczę punkty na zapięcie. Przechodzimy więc do wycinania ze skóry. Do tego portfelika wykorzystam dwie takie skóry. Jak widać, nie są one w najlepszej kondycji. Ścinki zazwyczaj wrzucamy gdzieś do kartonu, one później leżą jedna na drugiej. No i dochodzi do takich zniekształceń, zmarszczeń, ale to także nie jest żadna przeszkoda, żeby wykonać z tego coś fajnego i nawet nie musimy tego prostować. Wykonam ten portfelik dwukolorowy, wewnętrzna kieszonka będzie z tego koloru, a górna warstwa z tej drugiej skóry jaśniejszej. Teraz mam do wycięcia najważniejszy element całości, czyli ta kieszonka. Ona akurat w przypadku tego projektu będzie stanowiła główną bazę. Pamiętamy jeszcze o otworach na zapięcie. Ten wzór dość delikatnie się odbił. Długopis w zależności od skóry różnie się też odbija. Na gładszych ten efekt jest dużo lepszy, ale tutaj mamy to standardową taką strukturę. No i nie jest to aż tak mocno widoczne, no ale da się z tego wyciąć. Wykonałem w pierwszej kolejności otwory na kieszonkę, bo przy wycinaniu całego wzoru możemy niechcący zmazać ten pisak, który tutaj był. No i nie będziemy wiedzieli końcowo, gdzie ta kieszonka powinna być, jak szeroko wycięta, a nakładanie jeszcze raz wykroju no już może nie dać takich równych efektów, więc wyznaczyłem sobie dziury. Nawet jeśli mi się zetrze ten długopis, to będę mógł linijką wyciąć odpowiednie proste, żeby połączyć te otwory. Kieszonka to już tylko formalność, więc za chwilkę do Was wracam. Tak to wygląda. Następnym etapem będzie montaż zapięcia i dopiero kleimy to z drugą częścią. Mam przygotowaną napę. Tutaj będzie dolna część portfela, więc tu będę montował te części. A to będzie montowane w ten sposób, że od środka będziemy mieli tą ładną wypukłą część, a tu będzie nam wychodziła ta druga część do zamknięcia. Wykonując otwór pod to, nigdy nie robię otworu taki jak tutaj ma ta nóżka, tylko robię otwór o wielkości tej średnicy, która jest tutaj, w tej części drugiej. Idziemy teraz na napownicę i za moment przechodzimy do kolejnych etapów. W kolejnym etapie, zamiast wycinać kolejny element ze skóry, żeby go skleić z tym drugim, odrysuję tylko cały kontur i za chwilkę pokażę Wam, co dalej. Mam odrysowane, jest to bardzo symbolicznie widoczne, ale nie możemy tutaj przy tym projekcie, który chcę Wam pokazać, odrysować tego zbyt wyraźnie. Więc taki minimalny kontur, byle tylko to było widać, wystarczy nam do kolejnych prac. Kolejnym krokiem będzie nałożenie kleju. Nakładam go od wewnątrz do linii. Najważniejsze, żeby nie wyjechać poza linię.
Wkładam teraz do wyschnięcia i nakładam klej na drugą część. Teraz najważniejsza część tego wszystkiego, czyli musimy w miarę równo dopasować się. Tutaj mam dwa kawałki skóry. One mają w okolicach 1,5 mm, więc łącznie 3 albo nawet ponad 3 mm. Bez problemu damy radę przeszyć to na najzwyklejszej stępnówce, chyba że nie jest to chromówka i mamy do czynienia z jakąś twardszą skórą. Wtedy by się przydała maszyna do cięższego szycia, ale bez problemu z takich cieńszych skórek poszyjemy na najzwyklejszej maszynie domowej czy takiej przemysłowej stępnówce. Nitka 40, igła 90 lub 100. Trzeba też sprawdzić, jak to będzie szyło na waszych materiałach. Jeśli będą zostawały supełki od spodu, no to grubsza igła albo cieńsza nitka. Tak to się prezentuje od zewnątrz, tak od środka. Tutaj przy łuku, jeśli ktoś robi pojedyncze takie portfeliki, no to jednak proponowałbym podnosić tą stopkę i cały czas korygować ten łuk. Jeśli mamy do przeszycia więcej sztuk, no to wtedy można pokusić się o robienie tego jednym ciągiem i gotowe. No nie no, ale bez wygłupów. Mamy tutaj kilka możliwości na wykończenie tych krawędzi. Możemy teraz dociąć to równo nożyczkami, lekko przeszlifować pilnikiem albo papierem ściernym, no i pomalować to farbą do krawędzi. Możemy także tylko dociąć to do krawędzi i tak zostawić, no ale możemy też wykorzystać te nożyczki do obrobienia brzegów. Bardzo fajnie to wygląda, trzeba tylko uważnie to wykonać. Te ząbki muszą nam dochodzić do krawędzi tej, nie wiem, śliwkowej czy bordowej skóry. Tak to wygląda z zewnątrz, tak od spodu. Bez problemu do tego portfelika wciśniemy karty. Wejdą banknoty, monety i wszystko się zapnie. Jest tutaj jeszcze naprawdę sporo miejsca. Karty, jak widać, odciskają się ze sporym zapasem, więc mały portfelik, ale naprawdę dość pojemny. Monety można sobie przesypać w tą mniejszą kieszonkę, jak chcemy wyciągnąć. Na dzisiaj to by było już tyle. Po wykrój zapraszam Cię do mojego sklepu z wykrojami. Do zobaczenia. Cześć!